Cześć, to nagranie wyjątkowo nie będzie poświęcone wyłącznie zabytkowym odkurzaczom. Zamiast tego chciałem wypróbować małe urządzenie, które mam nadzieję przyda się podczas sprawdzania działania starych silników do odkurzaczy i zresztą nie tylko do odkurzaczy. Bardzo brakowało mi dotychczas możliwości uruchamiania silników przy zmniejszonym napięciu, ze zmniejszoną mocą na mniejszych obrotach. Zwykle po prostu podłączałem je do sieci, tak jak na przykład w tym nagraniu ze starym silnikiem typu KASB 7030 wyjętym z polskiego odkurzacza Gamma 2 z połowy lat 60. Próbowałem sobie też pomóc, podłączając silniki na przykład do zwykłego 12V samochodowego prostownika, tak jak na tym fragmencie nagrania. To proste rozwiązanie pozwalało wprawdzie sprawdzić w stosunkowo bezpieczny sposób, czy dany silnik w ogóle działa, ale oczywiście nie dawało żadnej dalszej możliwości regulacji, a poza tym nie każdy silnik w ten sposób dawał się uruchomić. W komentarzach do poprzednich nagrań dostałem kilka cennych porad, za które bardzo dziękuję i chciałbym wypróbować zaproponowane w nich rozwiązania. Na pewno będę chciał zaopatrzyć się m.in. w stary PRL-owski autotransformator laboratoryjny i jego działanie także pokażę w kolejnych nagraniach. Ale dzisiaj chciałbym wypróbować rozwiązanie chyba najprostsze i najtańsze. Taki chiński moduł regulatora napięcia, który jest masowo dostępny na portalach aukcyjnych. Prostsze wersje kosztują mniej niż 10 zł. Ten kosztował niecałe 20 zł za sztukę. Są także gotowe już do użycia zmontowane regulatory z tymi modułami w obudowach, z przewodami czy nawet z kontrolkami woltomierza. One kosztują między 140 a 200 zł. Kupiłem sobie dwa takie regulatory, w tym już wstępnie podłączyłem przewody i zaraz sprawdzimy, czy to w ogóle działa. A po tym krótkim teście będę chciał ten regulator zamontować w obudowie. Mam dwie różne obudowy. Taką mniejszą od zasilacza. Zobaczymy, czy ten moduł się w niej w ogóle zmieści. A w razie potrzeby zamontuję go w takiej troszeczkę większej obudowie, która zresztą daje też możliwości dołożenia tutaj dodatkowych akcesoriów. Najpierw podłączę do tego regulatora dowolny odkurzacz. To akurat jest polski odkurzacz Alfa 2 z 1970 roku, co prawda z późniejszym silnikiem zelmerowskim z lat 80. Sprawdźmy, jak ten odkurzacz działa podłączony bezpośrednio do sieci. Zupełnie przyzwoicie. Teraz sprawdźmy, jak będzie działał podłączony do tego regulatora. Tutaj podłączam odkurzacz. Tutaj podłączam regulator do sieci. Dałem mniej więcej połowę napięcia. Teraz stopniowo zmniejszę napięcie.
No, powolutku zmniejszyłem napięcie do momentu, w którym ten odkurzacz po prostu przestał działać. Teraz z kolei możemy zrobić test z samym silnikiem. To jest silnik czy agregat ssący typu ZZ SD300 z zakładów Zelmer z lat 80. Wydaje mi się, że to jest chyba nawet ten sam silnik, który wcześniej widzieliśmy w krótkim fragmencie nagrania, kiedy podłączałem go do prostownika samochodowego. Podłączmy ten silnik do regulatora. Regulator dam na połowę mocy i podłączę do sieci. I również w tym momencie możemy obejrzeć pracę tego silnika na różnych obrotach. Możemy zobaczyć, jakie napięcie w tej chwili generuje regulator. Około 34 V. Teraz już mamy około 40 V. No, czyli wydaje się, że moduł regulatora działa. Zamontuję go za chwilkę w obudowie. W tym celu odłączę od niego na razie te przykręcone prowizorycznie przewody. W opiniach kupujących czytałem, że wiele osób narzeka na trudny dostęp do śrub mocujących, zaraz to pokażę, ale w gruncie rzeczy wystarczy na czas montażu zdjąć tę metalową, trzymającą się na dwóch śrubkach pokrywę radiatora i mamy pełny dostęp do tych śrub mocujących przewody, a taki moduł jest przecież zwykle montowany raz i nie ma potrzeby ciągłego odkręcania przewodów, no chyba że się zepsuje i trzeba go wymienić, więc myślę, że to nie jest jakiś straszny problem. Tutaj jest taka plastikowa pokrywa śrub trzymających przewody. Rzeczywiście ona w tym momencie opiera się tutaj o metalową pokrywę i trzeba by te śruby pod kątem przykręcać, ale wystarczy odkręcić obudowę. To są dwie śrubki. Tutaj je sobie na razie położę. O. I w tej chwili mamy wygodny dostęp tutaj do śrub mocujących przewody, a przy okazji możemy sobie zajrzeć do wnętrza tego regulatora i ewentualnie, jeżeli będzie kiedyś taka potrzeba, wymienić bezpiecznik. Odczepię na razie przewody. Tutaj też rozłączę przewód ochronny. Regulator chciałbym w ten sposób zamontować w obudowie. Myślę, że będzie na styk, ale na wysokość powinien się tutaj zmieścić. Będę musiał w obudowie wywiercić otworek o średnicy 9,5 mm. Tutaj powinien być na środku ten otworek.
I możemy spróbować zamontować regulator. No, regulator tutaj całkiem nieźle pasuje. Czy zamknie się obudowa? Tak. Obudowę bez problemu będzie można zamknąć. Ok, zanim go przykręcę, musimy podłączyć przewody. Mam tutaj różne akcesoria. To są stopki do obudowy. To są śrubki trzymające obudowę. A to są takie odgiętki, przelotki kablowe montowane tutaj po dwóch stronach obudowy do osłony kabla. I zanim to zamontuję, muszę najpierw przeprowadzić przewody przez te gumowe odgiętki. O, pasuje. Pasuje. Teraz mogę przykręcić przewody do regulatora. Tutaj na obudowie mamy opisany sposób ich montażu. Pierwsze dwie śruby to jest kabel doprowadzający napięcie z gniazdka, czyli ten. Na zewnątrz mamy przewód neutralny N. Po środku mamy przewód fazowy. I przykręcam. Po drugiej stronie mamy przewody wychodzące z regulatora, czyli te. I tak samo bliżej środka mamy przewód fazowy, na zewnątrz mamy przewód neutralny. A przewody ochronne zepnę tutaj po prostu szybko złączką, chociaż to w większości starych silników czy starych urządzeń wyposażonych we wtyczki bez uziemienia i tak nie będzie miało znaczenia. Teraz możemy z powrotem założyć obudowę. Ona tutaj jest wsuwana, a tutaj przykręcana. Obudowa się trzyma, czyli tak jak mówiłem, przykręcenie tych przewodów nie jest jakimś strasznym problemem, mimo że ta plastikowa osłonka jest tutaj przez pokrywę blokowana. No i teraz możemy zamontować regulator w obudowie. Myślę, że tak. Tutaj, tak jak mówiłem, jest niestety dosyć mało miejsca, ale mam nadzieję, że to wszystko się zmieści. Założę podkładkę, nakrętkę. O, w ten sposób. Ok. Możemy całość skręcić. Już jeszcze dokręcę nakrętkę. Starczy. Regulator jest zmontowany w obudowie, w takiej standardowej obudowie od zasilacza.
wszedł tutaj dosłownie na wcisk, w każdym razie ona nie mogłaby już być na pewno niższa. Zresztą wymiary tej obudowy i tej większej zamieszczę w opisie tego filmu. Przepraszam, w tej chwili dokładnie nie pamiętam, jakie ona ma wymiary. Obudowa jest wentylowana, więc mam nadzieję, że nie będzie się w niej przegrzewał. Uwaga co do dopuszczalnego obciążenia tego regulatora. Według informacji sprzedawcy jest on przewidziany do pracy ciągłej z urządzeniami o mocy do 2,5 kW i pracy chwilowej, takiej powiedzmy do minuty, z urządzeniami o mocy maksymalnej 4 kW. Takie regulatory przeznaczone do pracy ciągłej z 4-kW urządzeniami mają zwykle dodatkowy wentylator. W moim przypadku nie gra to chyba roli, ponieważ ja wykorzystuję, czy będę wykorzystywał to urządzenie z silnikami do starych odkurzaczy o mocy od 100 W do pewnie nie więcej niż 500 W i to też tylko chwilowo. Większość tych urządzeń ma silniki o mocy około 400 W, no ale od czasu do czasu na pewno przyda się to też do regulacji obrotów w jakichś warsztatowych narzędziach. Na pewno przyda mi się do lutownicy, która czasem zbyt się nagrzewa, no i do tego rodzaju zastosowań. Zróbmy teraz próbę tego regulatora z jakimś innym odkurzaczem, na przykład z tym Zelmerem 03 z 1972 roku. Podłączam regulator. Dam go na mniej więcej połowę napięcia. Podłączam odkurzacz. Działa całkiem fajnie. Ważne jest też, żeby tymi regulatorami nie robić jakichś gwałtownych skoków, tylko możliwie płynnie i powoli regulować to napięcie. Możemy też zrobić próbę z wiertarką. Tu już jest za małe napięcie. Tego rodzaju regulatory można też stosować z jakimiś wentylatorami, promiennikami ciepła elektrycznymi, no i oczywiście jako ściemniacze światła w połączeniu z żarówkami, które się do tego nadają. Możemy zaraz zrobić próbę z tą moją lampą warsztatową. Dam na pełne napięcie. Lampa całkiem ładnie świeci. Teraz będziemy je zmniejszać. To jest stara, chyba 100-watowa żarówka. Bardzo ładnie się do takiej regulacji nadaje. Czyli ten jeden bardzo prosty regulator napięcia mamy zmontowany.
A jeżeli chodzi o tę znacznie większą obudowę, pomyślałem sobie, że zamontuję w niej dokładnie taki sam moduł, na przykład tutaj, ale dołożę jeszcze trochę akcesoriów. Na przednim panelu chciałbym dołożyć wskaźnik napięcia, a wewnątrz zamontuję może jeszcze dodatkowy bezpiecznik, może tutaj włącznik jeszcze dodatkowy zamontuję i pokażę, jak to wyszło przy kolejnej okazji. Zobaczymy, jak długo ten regulator będzie działał, czy okaże się beznadziejny, czy jednak będzie służył w kolejnych nagraniach. No a ja postaram się też wypróbować inne rozwiązania służące do regulacji obrotów silników. Mam nadzieję, że to się komuś przyda i oczywiście będę wdzięczny za Wasze kolejne przydatne podpowiedzi, czego unikać, co poprawić, jakie są Wasze doświadczenia z tego rodzaju urządzeniami. Do zobaczenia, a ja się teraz trochę pobawię tym regulatorem i różnymi urządzeniami, które spróbuję do niego popodłączać. Mam nadzieję, że w następnym nagraniu nie będzie on już kompletnie spalony, a jeżeli będzie, to też jakaś to jest nauczka i porada dla osób, które ewentualnie chciałyby sobie coś takiego zmontować. Cześć, do zobaczenia.